Witam Was, moi drodzy, z tej słowiańskiej chaty w zimowy dzień. Dzisiaj opowiem Wam niezwykle fascynującą historię o powstaniu Rusi Kijowskiej. Wiem, że jest to temat, który bardzo wielu z Was interesuje. Postaram się w ciągu 1 godziny streścić całą historię Rusi Kijowskiej od samych początków, od czasów, kiedy Ruryk przybył na te tereny, aż po szczyt potęgi Rusi za czasów Jarosława Mądrego. Opowiem o tym, jak Rusini walczyli z ludami stepu, jak rozbili kaganat hazarski, który panował na stepie przez setki lat, aż do czasu, kiedy wielki kniaź ruski Światosław postanowił wyprawić się na nich. Opowiem o ruskich wyprawach na Konstantynopol, a także o tym, jak to się stało, że Ruś przyjęła chrześcijaństwo z Bizancjum, bo miała bardzo wiele innych możliwości tak naprawdę, żeby rozegrać swoje kwestie religijne. Zapraszam na odcinek o Rusi Kijowskiej. Dla historii Rusi najbardziej kluczową postacią jest na pół legendarny Ruryk. Ruryk, który na pewno był Skandynawem, ale to jest jedyne, co na jego temat możemy powiedzieć, ponieważ nie ma na 100% żadnych informacji, czy to był Szwed, czy to był Duńczyk, a być może także był to Norweg. Pewne jest, że w 862 roku na północną część późniejszej Rusi, w okolice Nowogrodu Wielkiego, przybywa ekipa wikingów pod wodzą tegoż Ruryka. Jest pewna hipoteza, która mówi, że był to duński wiking, który wcześniej okupował tereny we Fryzji i tam kroniki frankijskie wspominają o Roriku z Dorstad i około właśnie 860 roku kroniki te milkną i pojawia nam się Ruryk na Rusi. Imię bardzo podobne, tutaj Rorik, tutaj Ruryk. Moim zdaniem jest to hipoteza bardzo prawdopodobna, że to właśnie ten Roryk z Dorstad, który wcześniej łupił frankijskie terytoria, teraz postanowił przenieść się na Ruś. Co więcej, przemawia za tym to, że udało mu się bardzo szybko stworzyć państwo na Rusi. A to raczej nie udałoby się jakiemuś przypadkowemu wikingowi, który postanowił w Gotlandii wsiąść na łódź i przypłynąć na tereny słowiańskie. W ogóle historia o tym, jak to Ruryk zdobył władzę nad Słowianami, jest bardzo fantastyczna. No ale wiecie, Nestor, główny kronikarz ruski, który pisał na początku XII wieku, on bardzo dużo rzeczy upiększał i starał się tą historię Rusi robić, no, propaganda pierwszą klasą. I posłuchajcie, jak on opisał przybycie Ruryka na Ruś. Waregowie z Zamorza ściągali dań z Czudów i ze Słowian, i z Mery, i z Wesów, i z Krywiczów, a Hazarzy ściągali dań z Polan, i z Siewierzan, i z Wiatyczów, po srebrnej monecie i po wiewiórce od dymu. Wygnali tedy Słowianie Waregów za morze i nie dali im dani, i poczęli sami władać sobą. I nie było u nich sprawiedliwości, i powstał ród przeciw rodowi, i były u nich zwady, i poczęli wojować sami ze sobą. I rzekli tedy: poszukamy sobie kniazia, który by władał nami i sądził wedle prawa. I poszli Słowianie za morze ku Waregom, ku Rusi, bowiem tak się zwali ci Waregowie, Rusią, jako się drudzy zwą Szwedami, inni Normanami i Anglami, a jeszcze inni Gotami, tak i ci zwali się Rusią. Rzekli Rusi Czudowie, Słowianie, Krywicze i Wesowie: ziemia nasza wielka i obfita, a ładu w niej nie ma. Przyjdźcie i rządźcie nami. I wybrali się trzej bracia wraz ze swymi rodami i wzięli ze sobą wszystką Ruś. I przyszli do Słowian najprzód i najstarszy siadł Ruryk w Nowogrodzie, a drugi Sineus w Białym Jeziorze, a trzeci Truwor w Izborsku.
I od tych waregów przezywa się do dziś ziemia ruska. Więc jak widzicie, jest to bardzo mało prawdopodobne, że po prostu Słowianie tak chętnie: o Ruryku, jesteś takim wspaniały, bądź naszym królem, my nie możemy się sami przecież rządzić, nie potrafimy, musimy mieć jakiegoś skandynawskiego wodza, który będzie nami rządził. Więc to moim zdaniem należy włożyć zupełnie pomiędzy bajki i najprawdopodobniej po prostu nastąpiło podbicie Rusi, ale to nie było też takie podbicie maksymalnie krwawe i brutalne, ponieważ Ruś leżała na wspaniałym szlaku handlowym, który od Bałtyku przez właśnie Nowogród, który stał na handlu, później przez Kijów szedł ten szlak na południe. I myślę, że mieszkańcy Rusi, głównie Słowianie w tamtym czasie, wiedzieli, że kolaboracja, czy też współpraca ze Skandynawami jest im na rękę, ponieważ handel dzięki temu będzie kwitł. Ponieważ to nie było tak w ogóle, że Ruryk był pierwszym wikingiem, który przybył na Ruś. Nie. Penetracja ruskich ziem trwała już przynajmniej od setki lat i chociażby w Kijowie już siedzieli Askold i Dir, inni wikingowie, którzy przybyli tam nie wiadomo kiedy, ale w pierwszej połowie IX wieku. I już oni, mając ten swój przyczółek w Kijowie, organizowali wyprawy na południe. Już w połowie IX wieku zagrozili Konstantynopolowi, więc te wyprawy wikingów na Ruś trwały wcześniej i Ruryk nie był tym pierwszym. Dlatego on, moim zdaniem, zobaczył tą okazję, zobaczył, że z Frankami nie jest tak łatwo, szczególnie, że tam oni się już umacniali i to były czasy, kiedy konsolidowała się chociażby władza w wschodnim frankijskim państwie, później zwanym państwem niemieckim. Więc zwinął manatki i popłynął na Ruś, dostrzegając świetną okazję i rzeczywiście tę okazję niezwykle wykorzystał, ponieważ Ruryk wraz z swoimi braćmi zajął północną część Rusi. Ci jego bracia bardzo szybko po tym podboju umierają. Nie sądzę, żeby to była śmierć naturalna. Raczej ktoś im w tym pomógł. Być może sam Ruryk chciał być władcą samodzielnym. Być może to Słowianie pozbawili ich głów. Tego nie wiemy. Tak czy inaczej, do 880 roku Ruryk tworzy państwo słowiańsko-wareskie obejmujące północne tereny dzisiejszej Rusi. Żeby trochę naświetlić te czasy, opowiem wam teraz, jak wyglądała Europa Wschodnia w IX wieku, kiedy rodziła się Ruś Kijowska. Otóż największą potęgą, można się kłócić, kto był największą potęgą tak naprawdę, ale przez świat generalnie uważaną największą potęgą ciągle na wschodzie było Cesarstwo Bizantyjskie. Konstantynopol, uważany za stolicę świata, za najwspanialsze miasto na świecie i kultura przede wszystkim bizantyjska, która promieniała na wszystkie ościenne ludy. Z tym, że Bizancjum w IX wieku to już nie było to wspaniałe Bizancjum za Justyniana Wielkiego w VI wieku chociażby. Bizancjum utraciło mnóstwo terytoriów, szczególnie na Bałkanach, kosztem Bułgarów, wcześniej kosztem Awarów. Utraciło też sporo terytoriów na wschodzie kosztem Arabów i było takie mocno okrojone do Grecji i do dzisiejszej zachodniej Turcji i południowych Bałkanów. Mimo to Bizancjum miało silną armię, miało silną administrację, było niezwykle bogate i stanowiło pewien niedościgniony wzór dla wszystkich ościennych ludów. Tam też był cesarz, który mienił się głową w ogóle świata i z namaszczenia Jezusa miał wrażenie, że rządzi światem. Ale jeszcze bliżej Rusi, na stepie nad Morzem Czarnym, na północ od Kaukazu, rozciągało się w IX wieku wielkie imperium hazarskie. Kaganat hazarski, który terytorialnie obejmował kolosalne terytoria, aż od środkowej Azji po Krym i na północy
od lasów, które zamieszkiwali już Słowianie, na południe po Kaukaz. Ten kaganat głównie żywił się handlem. To była taka organizacja, która czerpała ogromne zyski z handlu wschód-zachód. Te karawany tam przemierzały te terytoria, a Hazarowie dbali o to, żeby były bezpieczne, oraz oczywiście północ-południe. Co ciekawe, Hazarowie przyjęli jako religię panującą judaizm. I był to taki fenomen na skalę światową, wielki, turecki tak naprawdę, bo Hazarowie byli ludem tureckim. Turecki konglomerat był wyznania mojżeszowego. Nie wszyscy, bo głównie elita hazarska. Tam w ogóle było mnóstwo religii, bo na południu było trochę chrześcijan, były też wpływy islamu. Było też mnóstwo ludzi, którzy wyznawali swoje szamanistyczne, plemienne religie, bo to była taka mieszanka Awarów, wcześniejszych Hunów jeszcze, Alanów, Sarmatów, Słowian z północy, no i tych ludów tureckich. Więc był ten potężny kaganat hazarski, który był odpowiedzialny prawdopodobnie za założenie Kijowa, który później to Kijów został właśnie przejęty przez Askolda i Dira, wikingów, którzy zajęli ten bardzo ważny handlowy posterunek i z niego prowadzili swoją politykę, zyskując przede wszystkim na handlu, bo Kijów, zobaczcie, jest zlokalizowany wspaniale pod kątem handlowym. Jest przy jednej z najważniejszych rzek Rusi i z północy na południe on jest bardzo dobrze zlokalizowany właśnie pod kątem pośredniczenia w tym handlu. Poza Hazarią i poza Bizancjum mamy też w IX wieku bardzo silną Bułgarię. Bułgaria, która została założona pod koniec VII wieku, kiedy to najpierw kaganat Wielkiej Bułgarii, znajdujący się na północ od Morza Czarnego, rozpadł się. Część Bułgarów wyemigrowała na północny wschód, tam powstała Bułgaria Kamska, a większość Bułgarów uderzyła na zachód i tutaj na terenie starożytnej Tracji udało im się wywalczyć swoje terytoria i stworzyli państwo bułgarskie, które w IX wieku było bardzo potężne i które prowadziło ciągłe wojny z Bizantyjczykami, ale nie tylko. I ci Bułgarzy tu byli bardzo istotnym graczem. Co bardzo istotne, Bułgarzy byli konglomeratem turecko-słowiańskim. Jako Turcy etniczni bardzo szybko się zasymilowali ze Słowianami, którzy na Bałkanach byli wcześniej i stworzyli takie turecko-słowiańskie państwo, które z czasem stało się kulturowo przede wszystkim słowiańskie, bo ci Bułgarzy bardzo szybko ulegli slawizacji. Zresztą zarówno o kaganacie hazarskim, jak i o Bułgarii Kamskiej, jak i o Bułgarach tych na południu opowiadam zupełnie osobno w odcinkach, których linki znajdujecie w opisie do tego filmu. Kolejnym bardzo istotnym graczem politycznym w IX wieku było słowiańskie małe imperium, jak to nazywam, czyli państwo wielkomorawskie. W IX wieku przeżywało ono szczyt swojej potęgi i zostało w drugiej połowie tegoż stulecia schrystianizowane przez bizantyjskich mnichów. Co bardzo istotne, właśnie tutaj mieliśmy ten duży wpływ Bizancjum i też te losy Europy potoczyłyby się zupełnie inaczej, gdyby Wielka Morawia przetrwała i te bizantyjskie, chrześcijańskie, wschodnie wpływy ugruntowały się wśród Słowian. Tak się nie stało, jak wiecie, przybyli Węgrzy i zniszczyli Wielkie Morawy, ale tak czy inaczej w IX wieku mamy te Morawy tutaj na terenie Słowacji, Czech, też południowej Polski, które wykorzystały słabość Awarów i ci kniaziowie morawscy stworzyli silne słowiańskie państwo. Ruryk zmarł w latach 80. IX wieku. Pozostawił po sobie oczywiście potomstwo i stworzył dynastię, która będzie trwać na Rusi przynajmniej do XVI wieku. Choć wiele rodów ruskich, magnackich, szlacheckich będzie wywodzić swoje pochodzenie od Ruryka i oczywiście jeszcze dzisiaj są ludzie, którzy twierdzą, że są
od Ruryka pochodzący. Władzę na Rusi po nim, władzę nad tymi de facto Waregami, którzy rządzili Rusią, przejął po nim Oleg. I Oleg zaczął rozszerzać panowanie ruskie na południe. Podbił kilka plemion, które tam się znajdowały i zajął najbardziej kluczowy Kijów. Posłuchajcie, w jaki sposób Nestor opisuje te wydarzenia. Umarł Ruryk, przekazawszy władzę Olegowi, będącemu z jego rodu, i oddawszy w jego ręce syna swojego Igora, bo był jeszcze bardzo mały. W 882 roku poszedł Oleg, wziąwszy mnóstwo wojów, Waregów, Czudów, Słowian, Merę, Weś, Krywiczów, i poszedł do Smoleńska z Krywiczami i objął władzę w Grodzie i posadził w nim swoich mężów. Stamtąd poszedł w dół i wziął Lubecz i posadził swoich mężów. I poszedł ku górom kijowskim i dowiedział się Oleg, że Askold i Dir tu władają. Ukrył on wojów w łodziach, a drugich w tyle zostawił i przyszedł sam, niosąc małego Igora. I przypłynąwszy ku górze węgierskiej, ukrywszy wojów swoich, posłał ku Askoldowi i Dirowi, mówiąc: kupcy jesteśmy, idziemy do Greków od Olega i od kniaziewicza Igora. Przyjdźcie ku nam, ku rodowi swemu. Gdy zaś Askold i Dir przyszli, wyskoczyli wszyscy z łodzi i rzekł Oleg do Askolda i Dira: wy nie jesteście kniaziami ani z kniaziowego rodu, lecz ja jestem kniaziowego rodu. A gdy wyniesiono Igora, rzekł: a oto syn Ruryka. I zabito Askolda i Dira i odniesiono ich na górę i pogrzebano. W 883 począł Oleg wojować Drewlanów i podbiwszy ich, brał dań z nich po czarnej kunie. W 884 poszedł Oleg na Siewierzan i zwyciężył ich i nałożył na nich dań lekką i nie pozwolił im płacić dani Hazarom, mówiąc: jam przeciwny im i nie macie po co płacić. A w 885 posłał Oleg do Radymiczów, mówiąc: komu dań płacicie? Oni zaś rzekli: Hazarom. I rzekł im Oleg: nie dawajcie Hazarom, jeno mnie dawajcie. I dali Olegowi po szelongu, jako i Hazarom dawali. I władał Oleg Polanami i Drewlanami i Siewierzanami i Radymiczami, a z Uliczami i Tywercami miał wojnę. Następnie, kiedy Oleg już zajął teren na południu, zrobił to, o czym marzyli wszyscy wikingowie w tamtych czasach, czyli wyprawił się na Konstantynopol. Było to w roku 907, ale zanim to zrobił jeszcze, stoczył udaną wojnę z Hazarami, co pokazywało, że ten kaganat nie jest już tą potęgą, którą był wcześniej. Oni mieli duże problemy wewnętrzne. Tam pod koniec IX wieku przetoczyli się Węgrzy przez ich terytorium, robiąc niezłe spustoszenie, i w X wieku Hazarzy będą się chylić już ku upadkowi. Także Oleg zapewnił sobie bezpieczeństwo ze strony kaganatu hazarskiego, zapakował swoich ludzi na łodzie i ruszył na południe na Konstantynopol. Tutaj przygotowałem dla Was taki dość długi opis z Nestora, jak to wyglądało, ale fajnie ten Nestor oddaje koloryt tego wydarzenia, opisując dość dokładnie tą całą wyprawę. Posłuchajcie. Poszedł Oleg na Greków, Igora zostawiwszy w Kijowie. Wziął zaś ze sobą mnóstwo Waregów i Słowian, i Czudów, i Krywiczów, i Merę, i Drewlan, i Radymiczów, i Polan, i Siewierzan, i Wiatyczów, i Chorwatów, i Dulebów, i Tywerców, którzy są pomocnikami Rusi. Tych wszystkich Grecy zwali Wielką Scytią. I z tymi wszystkimi poszedł Oleg na koniach i na korabiach.
I było korabi w liczbie 2000. Korabi, czyli łodzi. I przyszli pod Carogród. Grecy zaś zamknęli zatokę i gród zamknęli. I wyszedł Oleg na brzeg i począł łupić. I mnóstwo zabójstw uczynił Grekom w okolicy grodu. I zburzono mnogie pałace. I cerkwie popalono. A tych, których pojmano do niewoli, jedni posiekali, drugich zamęczyli, innych zastrzelili, a niektórych powyrzucali do morza. I wiele innego złego wyrządziła Ruś Grekom, jak to zwykle czynią wojownicy. Nestor to jest po prostu niesamowity propagandista. On tutaj opisuje niesamowite zbrodnie wojenne, ale że to Ruś robi, no to jak to zwykle czynią wojownicy. Jakby to Hazarzy robili, to było pomiot szatański, straszna rzecz, ale to Ruś to okej. I kazał Oleg wojom swoim zrobić koła i stawiać na koła korabie. I był pomyślny wiatr, rozpięli żagle i z pola ruszyli ku grodowi. A ujrzawszy to Grecy, zlękli się i rzekli przez posłów Olegowi: nie niszcz nam grodu, damy ci dań, jaką zechcesz. I wstrzymał Oleg wojów i wynieśli mu żywność i wino i nie przyjął go, bo zaprawione było trucizną. A wtedy ulękli się Grecy i rzekli: to nie Oleg, to święty Dymitr, posłany do nas od Boga za karę za grzechy nasze. I rozkazał Oleg dawać dań na 2000 korabi, po 12 grzywien na głowę, a było w korabiu po 40 mężów. I zgodzili się Grecy na to i poczęli Grecy prosić o pokój, żeby nie pustoszył ziemi greckiej. Oleg zaś, odstąpiwszy trochę od grodu, począł zawierać pokój z carami greckimi Leonem i Aleksandrem i posłał do nich posłów, mówiąc: płaćcie mi dań. I rzekli Grecy: czego zechcesz, damy ci. I kazał Oleg płacić dań dla wojów na 2000 korabi i kazał też płacić daninę na grody ruskie, najpierw na Kijów, potem na Czernichów, na Perejesław, na Połock, na Rostów, na Lubecz i na inne grody. Po tych bowiem grodach siedzieli wielcy kniaziowie podwładni Olega. Tak więc Leon z Aleksandrem zawarli pokój z Olegiem, przystali na dań i złożyli między sobą przysięgę. Grecy całowali krzyż, a Olega i jego mężów wezwali do przysięgi wedle ich prawa. Ci kleli się na swój oręż i na Peruna, boga swojego, i na Wołosa, boga bydła, i utwierdzili pokój. I rzekł Oleg: uszyjcie żagle dla Rusi, a dla Słowian z Nowogrodu uszyjcie z jedwabiu. I było tak. I zawiesili tarczę swoją w bramie na znak zwycięstwa. I odszedł Oleg z Starogrodu. Wielki wojownik Oleg zmarł w sposób dosyć niespodziewany. Mianowicie przepowiednia pewnego wieszcza słowiańskiego mówiła: Olegu, kniaziu, umrzesz z powodu swojego ukochanego konia. Więc kniaź, chcąc przechytrzyć przeznaczenie, oddalił swojego konia daleko, daleko, kazał go wspaniale karmić oczywiście, ale nie chciał mieć z nim nic wspólnego, tak żeby ten koń nie stał się przypadkiem przyczyną jego śmierci. No i tak się też stało. Po latach doniesiono kniaziowi, że koń jego ukochany zmarł. Kniaź zaśmiał się w niebogłosy, wyśmiewając wieszcza, że pomylił się, wcale jego ukochany koń nie będzie przyczyną jego śmierci. Udał się, gdzie tego konia po książęcemu pochowano, i tam była czaszka, którą on kopnął. Spod tej czaszki wylazła żmija, ugryzła go w nogę i w ten sposób koń kniazia Olega był przyczyną jego śmierci, ponieważ tego ukąszenia
Oleg już nie przeżył. Ale zaraz był kolejny Rurykowicz, który chętnie objął władzę i tym następcą jego był Igor. Igor, który prawdopodobnie był bardzo późnym synem samego Ruryka. Jak przystało na wikinga, był bardzo wojowniczy, wojował bardzo skutecznie z nową siłą, która pojawiła się w owym czasie na Wielkim Stepie, mianowicie z Pieczyngami. Pieczyngowie na początku X wieku przekroczyli Wołgę i zaczęli zajmować tereny, północną część kaganatu hazarskiego i te tereny na południe od Kijowa, ten cały właśnie pas tutaj tego stepu. I Igor z nimi w 915 i 920 roku walczył, gdyż no, oni też oczywiście chcieli sobie podporządkować Ruś i czerpać z niej trybut. Do niezwykle spektakularnej wyprawy wikingów doszło na początku panowania Igora w 913 roku. Moim zdaniem jest to jedna z najwspanialszych, jeżeli nie najbardziej brawurowa wyprawa wikingów w całej historii. Jest bardzo mało znana, dlatego że nie chodzi o Europę Zachodnią, która jest świetnie opisana, tylko o wschód. Otóż Ruscy Waregowie dogadali się z kaganem hazarskim, że pozwoli im przepłynąć Wołgą na Morze Kaspijskie. Więc przeprowadzili swoje łodzie przez ląd, tam gdzie to było wymagane, dotarli do Wołgi i popłynęli w górę rzeki, docierając do Morza Kaspijskiego. Tam popłynęli na południe i zaczęli plądrować bogate arabskie miasta na wybrzeżu tegoż morza. Ci ludzie, którzy tam mieszkali, byli w kompletnym szoku. Skąd nagle tacy wojownicy z północy wysiadają na brzegach ich spokojnego morza dosyć i łupią bezlitośnie wszystkie wspaniałe miasta, które znajdowały się tam nad brzegiem. Padło Baku, padł Raszt i wyobraźcie sobie, że Waregowie dotarli aż na południowym wschodzie do Gorganu. Wspaniałego, bogatego, muzułmańskiego miasta, które nigdy w życiu nie spodziewałoby się, że w 913 roku przybędą tutaj Waregowie i splądrują to miasto. Po czym obładowani niesamowicie bogatymi łupami wracali Waregowie tą samą drogą przez Wołgę, przez terytorium kagana hazarskiego do siebie. I tutaj doszło do zatargu na tle finansowym oczywiście, ponieważ kagan chciał połowę łupów jako opłatę za pozwolenie przejścia przez swoje terytorium. Nie doszło do tego podziału łupów, towarzystwo pokłóciło się i tak naprawdę skończyło się to fatalnie dla Waregów, którzy zostali zmasakrowani przez Hazarów i nikt praktycznie z tej wyprawy nie powrócił na Ruś. Całe łupy zostały przejęte przez Hazarów, którzy przejęli je od Waregów, którzy przejęli je od muzułmanów mieszkających nad Morzem Kaspijskim. Tak oto skończyła się ta niezwykła wyprawa, bardzo smutno dla Waregów, a bardzo szczęśliwie dla Hazarów, którzy nie kiwając praktycznie palcem, bez problemu na własnym terytorium rozgromili siły wareskie i zdobyli całe to złoto i kosztowności. Igor oczywiście wyprawił się, jak to przystało, na kniazia ruskiego, na Konstantynopol. Posłuchajcie, jak Nestor opisuje tą wyprawę na Carogród, jak to często mówili Rusini na niego. W 944 roku Igor zebrał liczne wojsko Waregów, Ruś i Polan, i Słowian, i Krywiczów, i Tywerców, i najął Pieczyngów, i zakładników u nich wziął, i poszedł na Greków, na łodziach i na koniach, chcąc się zemścić. Słysząc o tym, Korsunianie posłali do Romana, mówiąc: oto idzie Ruś, bez liku ich korabi, korabie ruskie pokryły morze. Także i Bułgarzy posłali wieść, mówiąc: idzie Ruś i najęła sobie Pieczyngów.
To słysząc car posłał do Igora znakomitych bojarów, prosząc i mówiąc: nie idź, jeno weź dań, jako brał Oleg, i jeszcze przydam ci do tej dani. Także i do pieczynków posłał powołki i złoto. Igor zaś, doszedłszy do Dunaju, zwołał drużynę swoją i począł radzić. I przekazał jej mowę cara. Rzekła zaś drużyna Igorowa: jeśli tak mówi car, to czegóż nam więcej trzeba, jak bez bitwy wziąć złoto i srebro i pawołki. Pawołki to są cenne tkaniny. Czyż kto wie, kto zwycięży, zali my czy oni, albo kto jest w sojuszu z morzem? Wszak nie po ziemi chodzimy, jedno po głębinie morskiej. Wspólna śmierć tedy wszystkim. Posłuchał ich Igor i rozkazał pieczyngom łupić ziemię bułgarską, a sam wziął u Greków złoto i pawołki na wszystkich wojów i zawrócił nazad i przyszedł do Kijowa do domu. Tutaj akurat Nestor tchórzostwo Igora obraca w rozmyślność i jaki on był w ogóle demokratyczny, słuchał się swoich wojów. Nestor jest świetny pod tym względem. Po tak udanej wyprawie Igor czuł się potężnym wojownikiem i postanowił pognębić trochę sąsiadujących z Kijowem Drewlan. Ci Drewlanie to był taki dosyć mocny lud, mocne plemię słowiańskie, ale Igor postanowił sobie z nich zedrzeć trochę dani, czyli wziąć trybut znacznie większy niż zwykle, ponieważ czuł się na tyle silny i to nie skończyło się dla niego dobrze. Posłuchajcie, jak Nestor opisuje wyprawę na Drewlan. W roku 945 rzekła drużyna Igorowi: pachołkowie Swenoldowi przyodziali się w oręż i w odzież, a my nadzy. Pójdź, kniaziu, z nami po dań, a i ty dobędziesz i my. I posłuchał ich Igor i poszedł w Drewlany po dań i narzucił do dani poprzedniej i gwałty im wyrządził i mężowie jego także. Wziąwszy dań, poszedł w gród swój, ale idąc nazad rozmyślił się i rzekł swojej drużynie: idźcie z danią do domu, a ja wrócę i pozbieram jeszcze. Puścił drużynę swoją do domu, zaś z małą częścią jedynie wrócił, żądając większych dostatków. Drewlanie zaś, słysząc, że znów idzie ku nim, naradzili się z kniaziem swoim małem. Jeśli zasmakuje wilk w owcach, to wyniesie całe stado, jeśli go nie ubiją. Takoż i ten, jeśli nie zabijemy go, to wszystkich nas wygubi. I posłali do niego mówiąc: po cóż idziesz znowu? Wziąłeś już całą dań. I nie posłuchał ich Igor i Drewlanie wyszli z grodu, zabili Igora i drużynę jego. Było ich bowiem mało. I pogrzebany został Igor i jest tam mogiła jego po dziś dzień. Ta nagła śmierć kniazia zostawiła Rusów trochę zdezorientowanych, ale na szczęście żona Igora stanęła na wysokości zadania. Była to twarda, skandynawska kniachini Helga, w zeslawizowanej wersji Olga, i ona to przejęła władzę nad Rusią. Ona to pomściła śmierć swojego męża w sposób bardzo, bardzo okrutny. Nie będę o tym opowiadał w szczegółach. Jest cały odcinek na temat tego, jak Olga poradziła sobie z Drewlanami, więc zapraszam Was do linku w opisie. A tymczasem opowiem tylko tyle, że Olga zabezpieczyła tron kijowski dla swojego ukochanego syna, Światosława. I że Olga była tak zafascynowana kulturą bizantyjską, że przyjęła chrześcijaństwo, coś co na Rusi uznano za niezłą ekstrawagancję, to jednak swojego syna Światosława nie była w stanie przekonać, żeby był chrześcijańskim władcą, i tenże Światosław, wychowany przez tak krwawą, ambitną i zdolną przede wszystkim matkę, został kolejnym, moim zdaniem, największym kniaziem w
wczesnej Rusi Kijowskiej. Nie zdołał osiągnąć bardzo wiele, ponieważ zmarł bardzo młodo. Jednak Światosław, moim zdaniem, jest tym, który zasługuje na miano największego kniazia. Posłuchajcie, jak w swoim krótkim życiu radził sobie z przeciwnościami losu. Kiedy Światosław stracił ojca, miał dopiero 3 albo 4 latka w 945 roku. Więc przez kolejne 10 lat rządy sprawowała jego matka, a on wychowywał się na wspaniałego wojownika. Miał na pewno świetnych instruktorów, którzy przygotowali go niczym Aleksandra Wielkiego 1000 lat wcześniej do tego, żeby podbić świat. I tak też się stało. Kiedy tylko Światosław miał lat 16 około, w 957 roku rozpoczął swoje wielkie wojowanie. Rozpoczął od podporządkowania sobie plemion słowiańskich, które były na pograniczu z Chazarią i które tradycyjnie płaciły trybut Chazarom w zamian za spokój, które handlowały z nimi. On zajął te plemiona. Następnie zwerbował Pieczyngów, którzy coraz mocniej już na stepie nadczarnomorskim się usadowili i wraz z tymi Pieczyngami uderzył daleko na wschód na Bułgarię Kamską. Bułgarię Kamską, która była sprzymierzona z Chazarami i chciał pozbyć się tego sojusznika, żeby móc następnie wykonać kluczowy atak na Chazarów. Udało mu się z tą Bułgarią, złupił tam Grody Niemiłosiernie, spalił je i jako zwycięzca z tą całą armią rzucił się w samo serce Chazarii. W 965 roku zdobył i zniszczył Serkel, wspaniałą twierdzę hazarską nad Donem. Następnie udał się jeszcze dalej na wschód i do gołej ziemi zniszczył Atil, czyli stolicę Chazarów. I w ten sposób w tej swojej wspaniałej kilkuletniej kampanii zniszczył wielkie imperium chazarskie, które od setek lat dominowało na stepie, na tym zachodnim, wielkim kawałku stepu euroazjatyckiego. Oczywiście nie był w stanie tego całego terytorium wchłonąć do Rusi, bo było ono ogromne i wymagało zupełnie innego myślenia politycznego niż Ruś, więc większość tych grodów, miast właściwie handlowych, chazarskich zrównał do gołej ziemi i handel został przejęty od tego czasu przez Rusów, przez Waregów, a oczywiście na zgliszczach Chazarii coraz bardziej rozgościli się Pieczyngowie, którzy byli akurat bardzo dobrze nadający się jako nomadzi do kontrolowania tego wielkiego terytorium, gdzie odległości nieraz mierzyło się w tysiącach kilometrów. Kiedy już Światosław pokonał Chazarię, a prawdopodobnie zrobił to też trochę z podjudzenia Bizancjum, ponieważ Bizancjum zawsze lubiło, kiedy barbarzyńcy bili się między sobą, a nie najeżdżali ich ziemię, więc szczególnie, że cesarz Roman Lekopen był bardzo antyżydowski i on robił prześladowania Żydów na terenie Bizancjum, więc jest prawdopodobne, że mógł zapłacić Światosławowi, żeby go jeszcze bardziej zachęcić, żeby tych judaistycznych Chazarów zaatakować. Ale cesarz bardzo szybko pożałował tego, co zrobił, ponieważ jak tylko Światosław uporządkował kwestię hazarską, rozwiązał problem hazarski, że tak powiem, to skierował się oczywiście na południe, żeby złupić najwspanialsze miasto świata, czyli Bizancjum. I ogromna armia złożona z Pieczyngów, złożona z mnóstwa plemion słowiańskich, ugrofińskich, bałtyjskich, które były w sojuszu z Światosławem, również najemnicy węgierscy,
a także Bułgarzy. Wszyscy oni ruszyli na południe, żeby pokonać Bizancjum. I byli już bardzo blisko, żeby tego dokonać, lecz Przyszli Pieczyngowie na ziemię ruską, a Światosław był w Perejasławiu, w grodzie w Bułgarii. I zamknęła się Olga w grodzie z wnukami swoimi, Jaropełkiem i Olegiem i Włodzimierzem, w grodzie w Kijowie. I oblegli Pieczyngowie gród w sile wielkiej. Było ich niezliczone mnóstwo wokół grodu i nie było można ni wyjść z grodu, ni wejść do niego, ni posłów wysłać. Zaniemogli ludzie z pragnienia i głodu. Zebrali się ludzie z tamtej strony Dniepru w łodziach i stali po tamtej stronie, a nie mógł żaden z nich przedostać się do Kijowa, ani z grodu do nich. I zasmucili się ludzie w grodzie i mówili, czy nie ma kogo, kto mógłby pójść na tamtą stronę i powiedzieć im, jeśli nie podstąpicie jutro, musimy poddać się Pieczyngom. I rzekł jeden pachołek, ja pójdę. I rzekli do niego, idź. On zaś wyszedł z grodu z uzdą i biegnąc pomiędzy Pieczyngami wołał, czyż nikt nie widział konia? Umiał bowiem po pieczyńsku i mniemali, że to swój. I tak, przebiwszy się aż do rzeki, zrzucił z siebie odzież i skoczył w Dniepr i popłynął. I widząc zaś Pieczyngowie to, pomknęli ku niemu, strzelając w niego, ale nie mogli mu nic zrobić. Owi zaś, ujrzawszy, z tamtej strony, przyjechali w łodzi do niego i wzięli go na łódź i przywieźli go do drużyny. I rzekł do nich, jeśli nie podstawicie jutro pod gród, to ludzie postanowili poddać się Pieczyngom. Wojewoda zaś ich imieniem Preticz rzekł, podstąpimy jutro w łodziach i zabierzemy kniachinię i książąt. Umkniemy w tą stronę. Jeśli zaś tego nie uczynimy, wygubi nas wszystkich Światosław. Gdy nastało jutro, wsiedli w łodzie o świcie i zatrąbili głośno. I ludzie w grodzie krzyknęli. Pieczyngowie zaś, mniemając, że sam kniaź przyszedł, pobiegli w rozsypkę od grodu. Widząc zaś to, kniaź pieczyński powrócił sam jeden do wojewody Preticza i rzekł mu, ktoś to przyszedł. I rzekł do niego, ludzie z tamtej strony. I rzekł kniaź pieczyński, a ty jesteś kniaziem? On zaś rzekł, ja jestem mąż jego i przyszedłem w straży przedniej, a za mną idzie wojsko z kniaziem niezliczone mnóstwo. To zaś rzekł, grożąc mu. Rzekł więc kniaź pieczyński do Preticza, bądź mi druhem. On zaś rzekł, tak uczynię. I podali sobie ręce. I dał pieczyński kniaź Preticzowi konia, szable, strzały, on zaś dostał od niego zbroję, tarczę i miecz. Odstąpili Pieczyngowie od grodu i posłali Kijowianie do Światosława, mówiąc, ty, kniaziu, cudzej ziemi szukasz i strzeżesz, a swoją porzuciłeś, a nas o mało nie wzięli Pieczyngowie i matkę twoją i dzieci twoje. Jeśli nie przyjdziesz i nie obronisz nas, to jeszcze nas wezmą. Czyż ci nie żal ojcowizny swojej, ni matki starej i dzieci swoich? To usłyszawszy Światosław, szybko wsiadł na konie i z drużyną swoją przybył do Kijowa. Powitał swoją matkę i dzieci swoje i żałował ich, że tak cierpieli od Pieczyngów. I zebrał wojów i przegnał Pieczyngów w pola i był pokój. Kiedy już Światosławowi udało się zabezpieczyć Kijów przed Pieczyngami, wraca szybko na południe, aby zdobyć Konstantynopol i na wieki zapisać swoje imię krwawymi literami w historii ludzkości. Jednakże tak wielka armia Światosława musiała najpierw pokonać w polu świetną bizantyjską armię pod wodzą Bardasa Sklerosa. Do spotkania doszło pod Arkadiopolis, w odległości jedynie dnia drogi, jadąc konno oczywiście, na zachód od Konstantynopola. Ruś miała znaczną przewagę liczebną, za sprawą licznych posiłków pieczyńskich, węgierskich i bułgarskich. Armia Światosława powoli kierowała się na wschód w kierunku stolicy imperium, rozciągnięta szeroko, łupiąc wszystko,
co wpadło jej w ręce w bogatych prowincjach wokół Konstantynopola. Tymczasem sprytny Bardas Skleros pokazywał tylko 1/3 swojej armii, pozostałe 2 ugrupowania cały czas ukrywając przed Światosławem. Wreszcie pod Arkadiopolis rozkazał tym jedynym kilku tysiącom widocznych wojowników stawić czoło nadciągającym Pieczyngom. Doszło do krwawej walki, jednak Światosław nie pchał z początku w to miejsce pozostałych sił, wierząc, że Pieczyngowie sobie poradzą, a nawet jeśli nie, to strata też będzie niewielka, bo raczej nie ufał tym koczownikom. Po paru godzinach zmagań Pieczyngowie, mimo przewagi liczebnej, nie byli w stanie pokonać niewielkiego bizantyjskiego kontyngentu, więc Światosław skierował w rejon walk Bułgarów i Węgrów, którzy niespiesznie ruszyli do walki. W tym momencie Bardas Skleros rozkazał oddziałom, które były w ukryciu, uderzyć na Pieczyngów z obu stron, a ci zaskoczeni i otoczeni szybko rozpoczęli paniczną ucieczkę, która do podobnego zachowania skłoniła innych koczowników, jadących co dopiero na pole walki. W krótkim czasie cała armia ruska poczęła uciekać, bo wyszło na jaw, co nie było zresztą trudne do przewidzenia, że koczownicy byli tutaj, aby łupić, a nie po to, aby umierać za ruskiego kniazia. Nie była taka miażdżąca porażka, jednakże na tyle wielka, że nie udało im się osiągnąć głównego celu, czyli zdobycia Konstantynopola. Zimą 972 roku Światosław wracał ze swoją drużyną do Kijowa. Ostrzeżono go, że Pieczyngowie szykują na niego zasadzkę, lecz ten, nie bacząc na to, czując się wszechmocnym wojownikiem, podążał dalej na północ. Rzeczywiście w zasadzkę Pieczyngów wpadł. Praktycznie wszyscy, którzy z nim byli, zostali zabici, a Kagan Pieczyngów uciął głowę Światosława i z jego czaszki zrobił sobie puchar, z którego pił wino. I w ten oto sposób skończył przedwcześnie bardzo, bo miał dopiero około 30 lat, więc był człowiekiem stosunkowo młodym, jeszcze mógł bardzo wiele zawojować. Mógł na przykład doprowadzić do tego, że Ruś zajęłaby całe Bizancjum. Ale Pieczyngowie położyli kres jego żywotowi i tak wspaniały kniaź skończył jako kielich na wino dla wodza Pieczyngów. Mimo że Światosław zmarł bardzo młodo, niewiele ponad 30 lat mając, to zdążył mieć 2 żony i 3 synów. I ci 3 synowie objęli władzę nad Rusią zaraz po jego śmierci. Najstarszy, Jaropełk, zajął Kijów. Drugi, Oleg, zajął tereny bardziej na zachodzie, w tym kraj Drevlan. A ten, urodzony z drugiej żony, Małuszy, objął Nowogród. Ten trzeci nazywał się Włodzimierz. A mówiono, że Małusza tak naprawdę była służącą i nie była godną kniachinią, żeby rodzić kolejnego kniazia. Lecz to, kto w przyszłości będzie kniaziem Rusi, miało okazać się na polu walki, a nie w jakichś tam dynastycznych sporach. Na razie bracia rządzili w miarę zgodnie, aż do 977 roku. Wtedy to Jaropełk postanowił pozbyć się braci. Najpierw pozbył się swojego rodzonego brata Olega, a następnie uderzył na północ, żeby tam pozbyć się również i Włodzimierza. Ten salwował się ucieczką na drugą stronę Bałtyku. Tam zebrał drużynę najemnych wikingów i powrócił, objął z powrotem Nowogród i skierował się na południe, aby rozprawić się ze swoim półbratem Jaropełkiem. Po drodze miał bardzo istotną twierdzę nazywającą się Połock, Ragnwald
kniaź połocki odmówił mu jednak pomocy, a na żądanie Włodzimierza, aby wydał mu swoją córkę jako żonę i w ten sposób też zapewnił sobie przyjaźń wielkiego kniazia, odpowiedział, że absolutnie nie może do czegoś takiego dojść. Co zrobił Włodzimierz? Oczywiście zdobył Połock, zabił tego krnąbrnego kniazia, a córkę i tak wziął sobie za żonę i miał z nią licznych synów, którzy odegrają w historii Rusi bardzo istotną rolę. Następnie zajął też Smoleńsk i mając już taką bazę na północy, uderzył na południe, zajął także Kijów. Z Jaropełkiem wiadomo co się stało, został zabity i w ten oto sposób ostatecznie w 980 roku Włodzimierz jednoczy Ruś i jest jednowładcą, który będzie rządził przez kolejne 35 lat i zyska przydomek Włodzimierza Wielkiego. Tą całą władzę, to panowanie Włodzimierza można podzielić na dwa okresy. Przed przyjęciem chrztu i po nim. Ponieważ przed przyjęciem chrztu Włodzimierz był niezwykle wojowniczym kniaziem. Od razu, praktycznie jak tylko skonsolidował sobie władzę, już w 981 roku wyprawia się na zachód i zajmuje Grody Czerwieńskie. Tak opisuje to Nestor. Poszedł Włodzimierz ku Lachom i zajął grody ich, Przemyśl, Czerwień i inne grody, które są do dziś dnia pod Rusią. Podporządkował sobie też Jaćwingów. Wyprawił się na wschód. Podporządkował sobie Wiatyczów. Ruszył też na Bułgarię Kamską i tam zdobył liczne łupy, uprowadził jeńców i być może też podporządkował sobie ten kaganat Bułgarów Kamskich, który w tamtym czasie nie był już jakąś wielką potęgą. Aby podziękować Bogom za te wszystkie zwycięstwa, około 985 roku Włodzimierz postawił w Kijowie wspaniałe posągi 6 bóstw. I to jest bardzo istotne, jakie to bóstwa właśnie Włodzimierz uznał za te, które należy czcić szczególnie na Rusi. Byli to Perun, Strzybok, Daćbok, Mokosz, Horst i Smargł. Nestor oczywiście z wielkim obrzydzeniem opisuje to, jak Włodzimierz mógł coś takiego zrobić. Ale po kilku latach coś zmieniło się w głowie Włodzimierza i postanowił on poszukać innej religii dla swojego ludu. Zaczął rozglądać się po wszystkich możliwościach, więc przybywali do niego posłowie zarówno ze strony zachodniej, jak i wschodniej, jak i południowej. Przybyli na przykład muzułmanie i proponowali mu przejście na islam, lecz kiedy powiedzieli mu, że ich religia zabrania picia wina, Włodzimierz odpowiedział im: wino jest radością mego życia, jakże miałbym się go pozbyć, nie chcę waszej religii. Przybyli też przedstawiciele rzymsko-katolickiego wyznania. Oczywiście wtedy jeszcze nie było podziału na rzymski katolicyzm i prawosławie, ale tak naprawdę te podziały już się tliły. Odprawił ich. Przybyli też rabini i próbowali go namówić, żeby przyjął może judaizm. Włodzimierz odmówił i wreszcie przekonał go do tego cesarz bizantyjski Bazylii II. Przekonał go tym, że oddał mu swoją córkę Annę jako żonę. I wydawać by się mogło, głupi Włodzimierz za jakąś kobitkę, i to jeszcze nawet nie najmłodszą, bo ta córka miała 27 lat, kiedy została wydana za Włodzimierza. Zmienił w ogóle religię swojego państwa, naraził się swoim poddanym, no bo przecież wyobraźcie sobie, praktycznie cała Ruś pogańska i nagle Włodzimierz mówi: teraz ja będę chrześcijaninem. Przecież bardzo nie podobało się to jego poddanym na pewno. Ale ślub z księżniczką bizantyjską był dla Włodzimierza niezwykle istotny, ponieważ to, tak jak wspomniałem na samym początku, Bizancjum było szczytem cywilizacji i kultury w tamtych czasach. Bizantyjscy cesarze
nieraz już odmawiali królom niemieckim, królom frankijskim czy włoskim ich córek jako żon. Po prostu uważali, że ci barbarzyńcy nie są godni, żeby mieć za żony bizantyjskie księżniczki. Więc dla Włodzimierza była to kolosalna nobilitacja, że mógł, chociaż troszkę już podstarzałą, bo 27-letnią, córkę Bazylego II wziąć za żonę. Okazał się być zięciem bardzo dobrym. Zaraz dał 6000 wojowników, którzy bardzo pomogli Bazylemu w jego walkach na terenie Bizancjum, bo miał tam spore problemy. I od tego czasu Włodzimierz przestaje być już kniaziem wojowniczym, a staje się kniaziem administratorem. Nie wiem, pilnował swojej nowej żony. Tak czy inaczej wielkich podbojów już nie uczynił. Za to zajął się propagowaniem chrześcijaństwa na terenie Rusi, budowaniem kościołów i oczywiście kulturą materialną. I o tej kulturze materialnej tutaj kilka słów powiem, ponieważ Ruś jest pewnym fenomenem, który łączy w sobie 3 wątki kulturowe. Z jednej strony jest ten najbardziej bazowy, słowiański, który tam był w momencie, kiedy Waregowie przybyli. I ta kultura słowiańska jest oczywiście w Rusi bardzo mocno widoczna, ale też właśnie przybyli Waregowie, przynieśli ze sobą dużą domieszkę kultury skandynawskiej, która też odcisnęła piętno na Rusi, a z południa z kolei przybyła kultura bizantyjska, która chociażby skutkuje tym, że na Rusi pisze się innym alfabetem niż na zachodzie, ponieważ właśnie bizantyjscy myśliciele wymyślili ten alfabet dla Rusi. I takimi przykładami kultury materialnej są znaleziska archeologiczne, które do dzisiaj można znajdować na Rusi. I to przedstawia niesamowity kunszt, szczególnie jubilerski tych ruskich złotników. I tutaj widzicie taki przykład toporka perunowego. Jest to replika 1:1 znaleziska z terenów Rusi z X wieku. I takie właśnie piękne, srebrne przedmioty chciałbym Wam dzisiaj zaproponować jako być może prezenty dla Waszych ukochanych. Ja na przykład ten toporek z lubością zawieszam na szyi mojego syna. Jemu się ten topór bardzo podoba i jest to taki nasz słowiański symbol i powinniśmy o te symbole właśnie dbać. Zobaczcie, jak wspaniałe rzeczy ze srebra wykonuje Mario, mój przyjaciel, którego wyroby Wam bardzo polecam. I to, tutaj jest coś, co niedługo użyję, pewnie domyślacie się do czego. Taka lunula chociażby jest przepięknym wyrobem, który nosiły Słowianki w tamtych czasach. Mojej żonie niezwykle się ona podoba. Macie tutaj link do sklepu Mario. Jest oczywiście zniżka dla Was specjalna z tym kodem, który tam jest podany. Macie 10% zniżki na wszystkie produkty w jego sklepie. Także ja bardzo tego rzemieślnika polecam, ponieważ jest to pasjonat historii, tak samo jak my, który wykonuje z wielką pasją, bardzo dokładnie repliki znalezisk archeologicznych, głównie z wczesnego średniowiecza, bo jest to podobnie jak w moim przypadku jego konik. Włodzimierz umiera, a właściwie ginie w 1015 roku, kiedy wyprawia się na północ do Nowogrodu, żeby tam pokonać swojego zbuntowanego syna Jarosława w Skandynawii zwanego Jarisleifem. W ogóle te wpływy skandynawskie w XI wieku na Rusi były jeszcze bardzo mocne. Oni bardzo mocno czuli się Waregami z jednej strony, a z drugiej strony, jak widzicie, przyjmowali już słowiańskie imiona, bo Jarosław to jak najbardziej słowiańskie imię, wcześniej Włodzimierz też bardzo słowiańskie, wcześniej Światosław również w pełni słowiańskie imię. Mówili prawdopodobnie po słowiańsku jednak, aczkolwiek myślę, że ten język germański też był rozumiany i używany na dworze Rurkowiczów, tych na pewno wczesnośredniowiecznych. Tak więc Włodzimierz wyprawia się na północ, tam Jarosław buntuje się przeciwko ojcu, ojciec jego umiera podczas tej wyprawy wojennej i w tym momencie synowie Włodzimierza dzielą Ruś pomiędzy siebie. Na północy Jarosław, na południu Świętopełk.
Świętopełk miał takie szczęście, że wcześniej został zaślubiony z jedną z córek Bolesława Chrobrego. Tak więc miał potężnego teścia na zachodzie i kiedy Jarosław uderzył z północy i pokonał Świętopełka na południu, wygnał go z Kijowa, to ten czym prędzej czmychnął do swojego potężnego teścia, a Jarosław zrobił też rzecz bardzo niemądrą, ponieważ uwięził żonę Świętopełka, a córkę Bolesława Chrobrego. Tak więc nasz władca, kiedy tylko w styczniu 1018 roku w Budziszynie podpisał pokój z Henrykiem II i skończył tą bardzo długą wojnę, od razu ruszył na wschód. Z tą wielką armią wyćwiczoną w bojach wyruszył na podróż mającą ponad 1000 km w jedną stronę. To jest niebagatelna odległość dla wielkiej armii Chrobrego w tamtych czasach. Nad Bugiem pokonał Jarosława Mądrego i później już bez problemu wkroczył do Kijowa, który to Kijów, można powiedzieć delikatnie, zapłacił dużą kontrybucję, jeśli nie powiedzmy wprost, że złupił tenże Kijów. Ale przede wszystkim wyzwolił swoją córkę z niewoli i osadził swojego zięcia ponownie na tronie kijowskim. Wrócił w wielkiej chwale, zajął Grody Czerwieńskie, lecz niestety Świętopełk nie był bardzo zdolnym dowódcą i już rok później Jarosław pokonuje go, a kiedy ten znowu próbuje uciec do swojego wspaniałego patrona, to umiera prawdopodobnie dopadnięty przez pościg wysłany za nim przez Jarosława. I tak oto kończy się szansa, żeby Ruś była naszym silnym sojusznikiem w tamtym czasie, ponieważ Jarosław bardzo pamiętał Chrobremu jego upokorzenie, czyli pamiętał to upokorzenie, którego doznał pierw przegrywając bitwę nad Bugiem, kiedy to w panice tak naprawdę uciekał przed wojskami Chrobrego, a później kiedy stracił Kijów. Lecz do śmierci Chrobrego nie był w stanie nic z tym zrobić. Być może zbytnio bał się naszego władcy, a może po prostu logicznie myślał, że skoro nie potrafił na własnym terytorium pokonać wojsk Chrobrego, to co dopiero wyprawiać się na Gniezno, to było niemożliwe dla Jarosława. Zobaczcie, w tamtych czasach Polska była tak potężna jak Wielka Ruś Kijowska. To jest niebywałe wręcz. Żebyśmy sobie zdali sprawę właśnie z potęgi Chrobrego. On potrafił na równi walczyć z Niemcami, a później jeszcze podbić Kijów. To jest niewyobrażalne wręcz, patrząc w perspektywie polityki tamtych czasów. Ale w ogóle o Chrobrym to już zupełnie inna historia. Kiedyś na pewno nagram taki mocny odcinek o tym najwspanialszym naszym królu, moim zdaniem. Tak czy inaczej, Jarosław, wracając na Ruś, rządzi tak długo, że przeżył Chrobrego i zemścił się później na Polakach, kiedy to doszło do rozbioru państwa polskiego, kiedy to Mieszko II nie był w stanie utrzymać władzy. Ruś razem z Niemcami najeżdżają nasz kraj i robią już 900 lat wcześniej to, co w 1939 roku, czyli rozbiór taki naszego kraju. Jarosław uważany jest za wspaniałego władcę Rusi, ponieważ nie dość, że prowadził bardzo szeroką politykę zagraniczną, to bardzo umocnił gospodarczo i kulturalnie Ruś. Takim bardzo ciekawym epizodem z czasów panowania Jarosława Mądrego jest wyprawa Ingwara Obieży Świata. Był to szwedzki wiking, który przybył na Ruś w 1036 roku, zwerbował liczną drużynę Waregów i Słowian i wraz z nimi popłynął na południowy wschód przez Morze Czarne, aby co robić? Aby prowadzić krucjatę przeciwko Persom. Został najęty, żeby niszczyć Imperium Perskie, ponieważ takie było zlecenie. Niesamowita sprawa. Wikingowie tam przez kilka kolejnych lat
walczyli z Persami, po czym prawie wszyscy umarli z powodu choroby. Ale ten przykład za to świetnie pokazuje, jak szerokie horyzonty polityczne miał Jarosław Mądry i jak Ruś wtedy była istotnym graczem na arenie międzynarodowej. Innym przykładem są koligacje rodzinne Jarosława Mądrego. Chociażby jego siostra, Dobroniega Maria, była żoną Kazimierza Odnowiciela. Jego córka Elżbieta poślubiła Haralda III Surowego, króla Norwegii. Jego kolejna córka, Anna Jarosławówna, została wydana za króla Francji Henryka I, a jej dzieckiem był z kolei Filip I, kolejny król Francji. Natomiast Anastazja została wydana za króla Węgier Andrzeja I. Także jak widać, Rurykiewiczówny były na najlepszych dworach europejskich w XI wieku. Rządził od 1019 roku do 1054, czyli znowu 35 lat stabilnych rządów. To jak na owe czasy był niemały wyczyn. I umierając zrobił coś, co tak naprawdę przekreśliło dalsze losy Rusi jako potężnego kraju. Mianowicie postanowił podzielić cały kraj pomiędzy swoich licznych synów. I to doprowadziło do rozbicia dzielnicowego na Rusi, z którego to rozbicia dzielnicowego Ruś już nigdy się nie podniosła, ponieważ kiedy niecałe 200 lat później przybyli Mongołowie, to spotkali Ruś rozbitą i łatwą do podporządkowania i tak naprawdę Ruś Kijowska skończyła się wraz z najazdem mongolskim. Później, to co później powstało, to już nie była Ruś, to już była Rosja. Zresztą o tym w szczegółach opowiadam w zupełnie innym filmie, o tym jak powstała Rosja. I również zapraszam Was na odcinek, który już kiedyś nagrałem, o tym, co działo się na Rusi od śmierci Jarosława Mądrego aż po najazd mongolski. Wszystkie te powiązane filmy z tym odcinkiem macie w opisie. Zapraszam raz jeszcze do skorzystania ze wspaniałej oferty i zakupu ręcznych wyrobów srebrnych od Mario. Zapraszam do wspierania naszego kanału i zapraszam przynajmniej do subskrypcji, abyście nie uronili kolejnych wspaniałych opowieści historycznych, które zamierzam dla Was przygotować i które już są w produkcji, aż sam się nie mogę doczekać, jak z radością wszyscy będziemy je oglądać, ponieważ tak samo jak dla Was radością jest słuchanie tego, tak dla mnie niezwykłą radością jest tworzenie dla Was tych opowieści. Dziękuję bardzo za uwagę. Z tej słowiańskiej chaty pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnym odcinku.